Cześć, jestem Smok. Opowiem Wam dzisiaj, jak zmiażdżyć 5 kroków w każdej rekrutacji. Zaczynamy! Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to krótko powiem, że pracuję w Amazon UK, a pracą w IT zajmuję się od paru dobrych lat. Mam na koncie co najmniej kilkanaście udanych rekrutacji starając się o stanowisko i kilkadziesiąt z pozycji rekrutera. W oparciu o moje doświadczenie opowiem Wam o moich 5 strategiach, jak zmiażdżyć każdą rekrutację. Zaznaczam od razu, tak jak zawsze, że to jest moja prywatna opinia, nie reprezentuję pracodawcy ani kogo innego, także jak jesteście ciekawi, złapcie kubek kawy i oglądajcie. Punkt pierwszy: CV. Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale właśnie tutaj zaczyna się rekrutacja. Już jesteśmy w formalnej sytuacji, dlatego postarajmy się, aby nasze CV wyglądało idealnie. To znaczy zadbajmy o formatowanie. Jest bardzo ważne, żeby CV nie wystawało, nie rozłaziło się, żeby nie było na 4 kartkach, jeśli może być na jednej. Uważajmy na marginesy. Zwykłe, standardowe formatowanie z Worda jest w zupełności wystarczające. Pracodawca nie będzie Cię oceniał pod kątem Twojego wyglądu, ale Twoich umiejętności. Dlatego Twoje zdjęcie nie ma żadnego znaczenia. Możesz je spokojnie pominąć. Takie CV wysyłamy jako doc albo PDF. Kiedy opisujemy swoje doświadczenie w CV, musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby było to możliwie dokładne przedstawienie faktów. Jeśli na przykład praca wykonywana była na jednym stanowisku, a tak naprawdę miała charakter zupełnie innego stanowiska, to należy o tym też napisać. Faktyczne stanowisko takie, wykonywana praca taka. Pamiętajmy o tym, że jeśli zajmowaliśmy się jakimikolwiek projektami, które miały wpływ na jakiekolwiek wskaźniki i udało się nam je przesunąć, to należy o tym wspomnieć. Na przykład zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na zasoby w taki sposób, tak, że mamy teraz możliwość obsługi tylu rzeczy, a było tyle. To ma bardzo duże znaczenie. Pracodawca przede wszystkim chce poznać wyniki. Jeśli udało Wam się zaoszczędzić jakieś pieniądze dla firmy, jeśli udało Wam się jakieś pieniądze zarobić, o tym koniecznie trzeba napisać, to jest bardzo ważne. W CV staramy się używać zwrotów akcji. Zrobiłem, zmniejszyłem, poprawiłem, przygotowałem, uprościłem i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne i też nie zapomnijcie o tym, żeby to napisać. Kiedy staracie się o pracę, warto do CV wpisać wszystkie dodatkowe projekty. I nie są to tylko i wyłącznie projekty wykonywane w czasie pracy, ale też po pracy i ewentualne hackatony, jakieś szkolenia, w których braliście udział. To wszystko ma ogromne znaczenie. Uwaga, jeśli nie macie nic takiego, no to koniecznie zacznijcie takie projekty. Jeśli macie taką możliwość, to poprowadźcie jakieś szkolenie, choćby miało być tylko dla Waszych kolegów z teamu. Na pewno będzie to dobrze wyglądać na CV, a przy okazji się czegoś nauczycie. Moim doświadczeniem jest właśnie to, że jeśli chcecie naprawdę jakiś temat dobrze poznać, no trzeba poprowadzić z tego tematu szkolenie i macie gwarancję, że taki temat znacie od deski do deski. No właśnie, jeśli nie macie żadnego doświadczenia, no to należy napisać o swoich wynikach w nauce, należy napisać o uczelnianych projektach, dać link do swojego GitHuba, jeśli takie prowadzicie, stworzyć sobie jakieś projekty prywatne, po prostu przygotować się do tego, żeby mieć jakąś ofertę na stole dla potencjalnego pracodawcy. No wiadomo, lepiej się wypada i można dostać ciekawszą ofertę, jeśli ma się coś, to tak powiem, w zanadrzu. Jakie te projekty powinny być? Najważniejsze, żeby były własne, żeby były kompletne, może to być gra Tetris, może to być kalkulator dni w pełni księżyca, nie ma żadnego znaczenia. Muszą być dobrze napisane, muszą być napisane zgodnie z najnowszymi standardami i bardzo dobrze, jeśli macie ten kod jawnie gdzieś w internecie, na przykład na GitHubie, a najlepiej ze screenami, żeby nie trzeba było tego programu ściągać, żeby zobaczyć, jak działa. Wasze CV powinno być na LinkedIn, jeśli macie tylko taką możliwość. To na pewno niczemu nie przeszkodzi, kosztuje bardzo niewiele czasu, a bardzo mocno procentuje, także pamiętajcie o tym, że jeśli rekruterzy się do Was odzywają, warto takiego rekrutera poważnie potraktować, być uprzejmym, bo w przyszłości zawsze warto taki kontakt mieć, na pewno Wam się to przyda. Punkt numer 2. Aplikować wszędzie, gdzie się chce. To znaczy, jeśli macie jakieś stanowisko albo jakąś firmę, na której Wam zależy, nie ma czegoś takiego, że nie aplikujemy, bo nie mam jednej umiejętności, która jest wymagana. Oczywiście bez przesady nie aplikujmy na stanowisko dyrektora działu, jeśli w ogóle się tym nie zajmowaliśmy, prawda? Natomiast na takie stanowiska, które są gdzieś w jakiejś okolicy Waszych umiejętności, a brakuje Wam kilku z tych kompetencji, które są wymagane, absolutnie należy aplikować. Nie ma takiej firmy, która ma za dużo kandydatów albo która ma kandydatów zbyt dobrych. Tak, zawsze jest szansa, że akurat Wy się spodobacie, a może przyniesiecie do stołu coś takiego, co jest akurat potrzebne, albo macie jakąś inną wartość, która jest w tym momencie dla firmy kluczowa. Nie ma takiej sytuacji, że jak szukamy pracy, to odbywamy za dużo rozmów rekrutacyjnych. To nie może Wam zaszkodzić po prostu. Gdzie dobrze jest szukać pracy? Myślę, że warto szukać na takich portalach jak pracuj.pl, na Stack Overflow, no i przede wszystkim LinkedIn
jest skarbnicą kontaktów. No i te portale dla aplikantów są darmowe. Możecie pójść za moim przykładem i rozważyć przyjazd za granicą. Bardzo wielu pracodawców oferuje pakiety relokacyjne i pomaga w takim procesie przeniesienia się do innego kraju. Jeśli chcecie przeżyć trochę przygody, to serdecznie polecam, naprawdę warto, bo jest to tak cenne doświadczenie, że nie da się go wymienić na żadne pieniądze. Rekrutacje w takich firmach też są opłacane w całości, to znaczy bardzo wiele firm zapłaci za przelot, za hotel, za jedzenie i wydatki na miejscu. Także jest to ciekawa propozycja do osób, które szukają trochę przygody. Aha, no i warto próbować wszędzie. Są firmy, które oczywiście się specjalizują głęboko w jakimś języku i szukają naprawdę poważnych specjalistów, natomiast bardzo wiele firm powie, że na rekrutację wymaga po prostu jakiegoś języka programowania. Chcą sprawdzić Twoją wiedzę w tym języku, żeby po prostu się przekonać, czy umiesz programować, jak to robisz, a to, że akurat nie znasz na przykład Java, a jesteś programistą C++, to nie ma większego znaczenia, bo narzędzia takiego jak język programowania można się nauczyć. Liczy się sposób myślenia jak programista, niekoniecznie znajomość jakiegoś frameworka czy języka, bo moda na te rzeczy wchodzi, przychodzi, odchodzi, to się zmienia. Po trzecie, wiedza. Wiedza o programowaniu i computer science jest rzeczą, która jest sprawdzana przede wszystkim na takiej właśnie rekrutacji. No i nie można sobie tutaj w tym polu odpuścić. Trzeba się naprawdę żelaźnie przygotować do rekrutacji i mieć świadomość tego, że proces rekrutacyjny jest trochę inną rzeczą niż takie codzienne programowanie zawodowe. W związku z tym warto sobie odświeżyć wiedzę i przede wszystkim nie kłamać w swoim CV. To znaczy, jeśli piszemy, że jesteśmy programistą C++, to C++ trzeba znać. Nie można sobie pozwolić na to, żeby nie wiedzieć, czym jest polimorfizm w C++, jak działa, jakie są zasady, co to jest RAI albo inne tego typu tematy. Po prostu piszcie prawdę w CV. Jeśli macie entry level na C++, no to tak należy sprawę przedstawić. Pamiętajmy o tym, że wiedza o programowaniu to nie tylko praktyka. Nie wystarczy umieć napisać kawałka kodu czy rozwiązać jakiś prymitywny problem, ale też mieć wiedzę teoretyczną. To jest bardzo ważne. To znaczy mieć pojęcie o tym, jaka jest złożoność obliczeniowa, jaka jest złożoność pamięciowa danego algorytmu. No i właśnie, skąd taką wiedzę teoretyczną zdobyć? Z książek. Tak, przede wszystkim książek. Polecam wziąć sobie najgrubszą, najsensowniejszą cegłę, jaką jesteście w stanie znaleźć. I taką książkę trzeba przeczytać od deski do deski. Niech to zajmie 2 miesiące. Niech ta książka będzie z Wami pod poduszką, ale jeśli ją opanujecie dokładnie, to gwarantuję, że nie tylko przebijecie się przez każdą rekrutację, ale będziecie lepszymi programistami. Przykładem jest na przykład kompendium Sustrupa do C++ 11, które mnie zajęło właśnie 2 miesiące i muszę przyznać, że jest tam cała masa rzeczy, o której nie miałem pojęcia, a no naprawdę jest taka wiedza bardzo przydatna. Nie każda część biblioteki standardowej oczywiście musi być znana na pamięć, ale ogólne elementy języka i wszystkie konstrukcje znajdujące się w środku koniecznie tak, żeby wiedzę na rekrutację mieć opanowaną idealnie. Teoria, proszę Państwa, też jest bardzo ważna, bardzo ważna. Odradzam startowanie na poważne stanowiska, jeśli ma się na koncie tylko tutoriale z internetu i samodzielne pisanie programu. Trzeba przeczytać poważną książkę, trzeba zrozumieć temat od podszewki. Na rekrutacji jest wymagana oczywiście praktyka. Jak się do tego przygotować? Można się posłużyć takimi narzędziami, które są w internecie, na przykład HackerRank, na przykład Sphere Online Judge, czyli SPOI, czy Codility. Te zagadki są uszeregowane według trudności, według wymaganej wiedzy i naprawdę jeśli przebijecie się przez znaczącą część takich zagadek, to będziecie w stanie rozwalić praktycznie każde zadanie na rekrutacji. Wymaga to po prostu praktyki, umiejętności operowania różnymi algorytmami i koniecznie trzeba znać struktury danych. Może się to nie pojawić na rekrutacji, natomiast są firmy, które to sprawdzają. Trzeba mieć pojęcie o środowisku programistycznym, tak? To znaczy, jeśli mamy do czynienia na przykład z kompilatorem, to trzeba wiedzieć, jak on mniej więcej działa. Trzeba wiedzieć, jak działa linker, trzeba wiedzieć, jak działa menadżer dependencji, menadżer pakietów. Warto mieć pojęcie o kontroli wersji, na przykład Git. Po trzecie, rozmowa telefoniczna. Rozmowa telefoniczna jest rzeczą, w trakcie której część firm będzie chciała z Wami po prostu porozmawiać, a inne firmy będą chciały także sprawdzić Waszą wiedzę. Dlatego wybierzcie sobie taki moment, kiedy będzie Wam naprawdę wygodnie taką rozmowę odbyć. Jeśli wiecie, że coś się w tym czasie może wydarzyć, to po prostu się nie umawiajcie na taką rozmowę, byleby tylko nie doprowadzić do takiej sytuacji, że jesteście umówieni i nagle coś się dzieje, musicie przerwać albo przekładać w trakcie. Taka rozmowa jest praktycznie nieudana i od razu Was skreśli. W trakcie takiej rozmowy trzeba się oczywiście bardzo skupić, nie mieć żadnych
innych rzeczy, żadnego maila, żadnego telefonu, nic nie robimy innego, tylko skupiamy się na rozmowie z prowadzącym rekrutację. Jak prowadzić rozmowy telefoniczne, wie na pewno każdy, natomiast warto pamiętać, że w trakcie rozmowy telefonicznej trzeba się uśmiechać, to naprawdę słychać. Druga osoba będzie miała o Was pozytywne wrażenie, będzie chciała z Wami rozmawiać. Ludzie chcą współpracować z osobami serdecznymi, entuzjastycznymi, nastawionymi na sukces. Niektóre rekrutacje przez telefon mają etap online, tak zwanego pair programming, gdzie Wy i rekruter logujecie się do jednego serwera przez stronę internetową. W zasadzie dostajecie zadanie od rekrutera, wypiszecie kod, rekruter będzie oceniał, jak ten kod jest napisany, może zadawać dodatkowe pytania. Jeśli nie robiliście czegoś takiego nigdy wcześniej, to usiądźcie z kolegą, z koleżanką przy jednym komputerze, poćwiczcie sobie programowanie w parach, poćwiczcie sobie odpowiadanie na pytania. To naprawdę działa, w sensie praktyka przynosi dobre efekty. Dlatego polecam Wam spróbować właśnie takiego pair programming, zanim taką rekrutację odbędziecie. W trakcie rozmowy telefonicznej możecie się też spodziewać pytań z wiedzy teoretycznej. No i na takie pytania trzeba być po prostu przygotowanym. Jeśli, tak jak Wam doradziłem, przestudiowaliście jakąś książkę, znacie ją, no to praktycznie każde pytanie jesteście w stanie odpowiedzieć, bo pytania nie są bardzo dogłębne, nie pytają Was o rozwiązywanie jakichś złożonych problemów w głowie, tylko po prostu jest to wiedza z książki, tak? To znaczy na przykład jaka jest złożoność obliczeniowa dostępu do elementu w tablicy, albo w wektorze, albo w liście. Tak, na przykład jak działa quicksort, jak działa bubble sort. No to są rzeczy, o które może Was rekruter w trakcie rozmowy telefonicznej zapytać. Aha, uwaga, jeśli pojawią się takie pytania, absolutnie nie dajcie się przyłapać na tym, że milczycie bardzo długo albo że szukacie odpowiedzi w Google. Z perspektywy rekrutera wiem, że to słychać. Wiem z praktyki, że to słychać, naprawdę. Nie próbujcie tego zrobić. Nie ma w ogóle mowy, że ktoś Was zaprosi do firmy, jeśli próbujecie oszukiwać jeszcze przed zaczęciem współpracy. Dzisiaj kawa w zwykłym białym kubku, ale za to pijemy sobie ją w biurze w trakcie przerwy. Część 5. On-site. Kiedy już zostaniecie zaproszeni do firmy, to należy pamiętać o tym, że mimo tego, że w firmach IT bardzo często nie pracuje się pod krawatem, to dobrze jest przyjść elegancko ubranym. Ludzie przychodzą na rekrutację i traktują ją tak, jakby przyszli na koleżeńskie spotkanie. A wcale tak nie jest, bo jesteście oceniani pod każdym kątem. W moim przypadku jest tak, że jeśli ja idę na rekrutację i zakładam odświętne ubranie, to traktuję to jako taką zbroję. Ja jestem elegancki i nie mam sobie nic do zarzucenia. Przyjdźcie po prostu przygotowani. Pracodawca chce wiedzieć, że jest traktowany poważnie i też Was traktuje poważnie. Poświęca dużo pieniędzy i dużo czasu na to, żeby takiego pracownika zdobyć, więc chce, żeby ten pracownik zachowywał się profesjonalnie. Nie wolno mówić źle o poprzednim pracodawcy. Nie ma takiej sytuacji. Choćby Cię przypalali żelazem, nigdy w życiu w trakcie swoich opowieści nie zaplączmy się w to, żeby opowiadać o tajemnicach poprzedniej firmy. Taki kandydat jest z miejsca spalony, dlatego że jeśli go przyjmiemy i potem pójdzie do innej firmy, to tam opowie nasze sekrety. Nie chcecie być tą osobą. Miałem też taką sytuację. Ostrzegam, żeby Wam się coś takiego nie przytrafiło. Nigdy nie mówcie, że przyszliście na rekrutację do tej firmy, bo w poprzedniej Was odrzucili. Wymyślcie cokolwiek. Nie wiecie co powiedzieć, powiedzcie, że to jest dla Was ciekawe wyzwanie na Waszej drodze kariery. Na takiej rozmowie będą sprawdzać Waszą wiedzę techniczną. Będzie się to mogło odbyć na kartce, w notatniku i na tablicy. Są też firmy, które sprawdzają w jakimś środowisku. Pamiętajcie o tym, że każda z tych opcji jest możliwa. Trzeba się przygotować na każdą z nich. Jeśli tego nie robiliście wcześniej, to sobie poćwiczcie. Poćwiczcie z kolegą, z koleżanką. Umiejętność takiego odpowiadania przy tablicy z programowania jest bardzo ważna. Jeśli macie taką ochotę, żeby zostać rekruterem, żebyście mieli też praktyczną wiedzę, jak się czuje taki kandydat w trakcie odpowiadania przy tablicy. Jeśli masz takich zaufanych znajomych, to poproś ich o takie wspólne poćwiczenie i poproś o feedback. Dowiesz się bardzo dużo o sobie i o tym, jakie błędy popełniasz i możesz na nie zwrócić uwagę. Ćwiczenie rozmowy rekrutacyjnej wydaje się głupie, ale działa. Jeśli idziesz do jakiejś firmy, to musisz trochę o niej wiedzieć. Musisz wiedzieć, jaką są firmą, co robią, jakimi technologiami się posługują. Czy mają może jakieś własne technologie, jakie mają produkty, co się ostatnio u nich dzieje. Takie informacje można zdobyć oczywiście w internecie na stronie firmy, ale też w różnych dziennikach, na przykład giełdowych. Jeśli ta firma jest akurat na giełdzie,
to tam na pewno znajdziecie informacje o tym, jak tej firmie się ostatnio powodzi, co się u nich działo i tak dalej. To są wiadomości, które może nie przydadzą się na rozmowie rekrutacyjnej, a może się przydadzą. Amazon na przykład wysyła do swoich kandydatów te 14 zasad przywództwa, Leadership Principles, które chce, żeby kandydaci przeczytali i żeby na rozmowie rekrutacyjnej mieli przygotowane przykłady na realizowanie takiej zasady w poprzednim życiu zawodowym. Merytoryka. Jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, to oczywiście zależy od tego, czym się firma zajmuje. Na pewno trzeba mieć wiedzę ogólną z computer science, trzeba znać język, w którym się projektuje, przede wszystkim podstawowe struktury danych, podstawowe algorytmy, te, których się najczęściej używa. Trzeba na przykład umieć zagadnienia takie jak mapy, listy, grafy, tablice. To wszystko się może pojawić. A oprócz tego, jeśli startujecie na takie bardziej poważne stanowiska, no to na pewno podstawy architektury, system design czy bazy danych. Odradzam też szukanie pytań w internecie. Jeśli ktoś udostępnia pytania z rekrutacji, jakie miał, to nie jest wartościowym pracownikiem. I jeśli posługujecie się taką sztuczką, żeby zdobyć posadę, to też na tym źle wyjdziecie. Osoby, które oszukują na rekrutacji, źle sobie radzą w firmie i źle się w niej czują. Okej, no to było moje 5 strategii na każdy krok rozmowy rekrutacyjnej. Na koniec jeszcze taka uwaga. Pamiętajcie, że jeśli nawet Wam pójdzie źle na rozmowie rekrutacyjnej, za jakiś czas możecie znowu aplikować. Firmy też mają to na względzie, że człowiek może się rozwijać, że może się czegoś nauczyć i tak dalej. Dlatego nie warto zostawić po sobie złego wrażenia, dlatego warto się naprawdę poważnie przygotować do tego procesu rekrutacji, mieć świadomość, gdzie on się kończy, gdzie zaczyna, bo jest to inwestycja na setki godzin w najbliższej przyszłości. Na pewno dostaniecie wymarzoną pracę, na pewno będziecie mieć zadowolonych pracodawców. To co, wysyłajcie te CV-ki, powodzenia i do zobaczenia następnym razem.